te społeczności bitcoinowe przez to, że posiadają wspólny token, one mają szybciej się organizują, łatwiej, mają wspólną taką płaszczyznę komunikacji, nie? Tak jak na przykład, wiesz, jesteś chrześcijaninem i pojedziesz do Korei Południowej i tam spotkasz chrześcijanina, to masz wspólną gdzieś tam, wspólny kontekst taki kulturowy. Tak, Pomimo tak. tego, że to jest inna kultura, to ta wiara was łączy. Mechanizmy takie pozwalają ludziom, którzy się nie znają, obcym Tak. ludziom współdziałać. Wspólny kontekst, no Tak. nie? I token jest czymś takim, jest wspólnym pewnego rodzaju kontekstem. Takie porównanie do religii tokenu, ciekawe. Ale Cześć, tu Szymon Paluch i podcast, chociaż niektórzy powiedzieli mi, że to powinien być wideokast, skoro nagrywamy też wideo. The Way It Starts, rozmawiamy o nowoczesnych technologiach i dzisiaj naprawdę nowoczesna, innowacyjna rzecz. Platforma, która pozwala stokenizować swoją markę osobistą, co dla mnie jest naprawdę czymś bardzo ciekawym. Porozmawiamy sobie, jak to działa, czym w ogóle jest ta tokenizacja marki i jak można to zrobić. Porównamy sobie to do jakichś innych projektów, które gdzieś się pojawiały, a ze mną jest współtwórca, co-founder i product owner Szczepan. witam was serdecznie. Cześć, w ogóle dziękuję ci za zaproszenie, Szymon. Super. Powiedz mi, Szczepanie, jakbyś mógł kilka słów o sobie powiedzieć, jak to się stało, że doszedłeś do miejsca, w którym jesteś, czyli właśnie do rozwijania platformy Sapiensy? Kurczę, to wiesz, generalnie to jest długa historia, nie? Więc nie idąc od Adama i Ewy, no to sam jestem twórcą internetowym, nie? Mam kanał na YouTubie już od 2016 roku, gdzie opowiadam o kryptowalutach, tokenach, DeFi'ach, różnych rodzajach tych technologii powiązanych z blockchainem. I w pewnym momencie zorientowałem się, że Bitcoin nikogo nie zatrudnia, a na jego rzecz pracuje setki tysięcy, jak nie miliony ludzi, nie? No tak, Wiesz, no, tak to Bitcoin działa. nikomu nie płaci, a wiesz, w komentarzach na Interi tam zawsze wojna, nie? Jest o to, kto mądry, kto głupi i wiesz, czy Bitcoin ma sens, czy nie ma, a jednak ludzie siedzą i godzinami odpowiadają na te komentarze, chociaż nikt im za to nie płaci, nie? I w pewnym momencie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ okazuje się, że Bitcoin jako też token, czyli jednostka rozliczeniowa, ona buduje, tak inherentnie ma w sobie to, że buduje ta pewną strukturę motywacji, nie? Czyli to, że jak masz Bitcoina, no to już zapisujesz się na jakieś fora, udzielasz się w dyskusjach, czytasz częściej, już nawet Google ci podsuwa, wiesz, wiadomości, newsy na ten temat i tak dalej. Nagle fakt tego, że nie miałeś jednostki i nagle ją masz, zupełnie zmienia twoje myślenie i motywację, nie? W tym układzie. I jako twórca internetowy zadałem sobie pytanie, a może ja też bym chciał wykorzystać ten mechanizm, nie? Jako twórca, że ludzie by za darmo coś mogli dla mnie robić, bo tylko dlatego, że mają motywację finansową ku temu, nie? Tak jak przy trzymaniu Bitcoina. Finansową, właśnie, bo to nie jest właśnie za nic, nie? Ta Tak. motywacja finansowa, myślę, że tutaj szczególnie w aspekcie kryptowalut ma dość mocne znaczenie. No oczywiście, zdecydowanie. Zresztą cały teraz ruch też pay for play, nie? W sensie tak jest, że grasz i dostajesz za to, że grasz. Tak, tak, play to earn. Play to earn, tak. Axie Infinity i tak dalej, bardzo ciekawy cały też nurt. No i co, w 2017 roku stworzyłem swój token w ramach tego eksperymentu i zacząłem, wiesz, rozdawać go swojej społeczności w zamian za jakieś udostępnienia, wiesz, komentarze, zaangażowanie. No i z 21 milionów benów moich tokenów rozdałem ponad 3,5 miliona. To strasznie dużo, generalnie nie polecam tyle rozdawać, bo później się okazuje, że dużo ludzi zarobiło, a niekoniecznie ja na tym zarobiłem, bo wszyscy... Bo rozdałeś wszystko. Bo dużo rozdałem. Ale wiesz, no to byłeś pierwszy, no to musiałeś się uczyć, właśnie, jak to działa. Właśnie nawet była taka sytuacja zabawna, bo wiesz, rozmawiałem z ludźmi z branży i mówię, to 2017 taka charakterystyka rynku była inna, więc mówię, a może by chciał kupić, nie? Pytałem ludzi z branży, może byś chciał kupić mój token, nie? Ja mam swój token, nazywam go token personalny, nie? Mojej marki osobistej. No a kiedy robisz ICO, nie? A ja mówię, no
nie robię Nie robię. ICO, nie? Wiesz, Od razu airdropa, rzucam, macie. nie, ale się okazuje, że nikt nie chciał kupić, bo generalnie nie bardzo wszyscy wiedzieli o co chodzi z tym tokenem personalnym, więc stwierdziłem, no to zrobię tak jak Satoshi Nakamoto, nie? Że po prostu, wiesz, bitcoiny na początku tam za darmo na laptopie można sobie było kopać, to tak jak rozdanie praktycznie, nie? Więc rozdałem rodzinie, przyjaciołom, wspólnikom, rozdałem swojej kochanej żonie, żeby miała motywację do tego, żebym więcej pracował, wiesz. No i A właśnie, bo ja tu użyłem słowa, że jest airdrop, czyli właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest takie rozdanie tak, za takie darmo, rozsypanie, można powiedzieć, tak. tokenów czy coinów. No i w pewnym momencie już powiedziałem o tym na jednym z filmów, o tym, że rozdałem tokeny i dosłownie 2 godziny później do mnie dzwoni mój teściu i pyta się, a dlaczego ja nie dostałem żadnego? Okej. A ja mówię, tata, ale no to nie ma wartości, w sensie, no to nie jest to warte milionów, no nie, to, ale ja bym chciał, nie? Ja mówię, ale tata się nawet nie interesuje się kryptowalutami, nie? No ale ja chcę, nie? I nagle, wiesz, takie drobne sytuacje mi zaczęły pokazywać, że wiesz, wartość to jest coś bardzo subiektywnego, nie? To jest coś takiego, każdy z nas to pojęcie wartości ma w sobie jakoś inaczej wypisane. Wiesz, dla mnie, ja się posługuję takim przykładem, że wiesz, dla rolnika krowa ma wielką wartość, nie? A dla mnie niekoniecznie, bo nie miałbym gdzie jej postawić, kurde, nie wiem jak ją nakarmić. Ale to jest wiesz. super rzecz, którą w ogóle przecież cała nasza ekonomia stoi tak naprawdę, ile osób wierzy w złoto. Ekonomia, złoto, nie? Tak naprawdę kruszec, który... No co z tym można zrobić? No trochę ładnie wygląda, nie? W sensie... No tak, no coś tam w elektronice się przydaje, prawda? Trochę A ile kryzysów obronił wartość? No właśnie. Więc ta wartość, tak jak mówisz, jest względna i ciężko powiedzieć, co tak naprawdę... I wokół wiesz, złota akurat mamy zbudowane pewne założenia. Nie? I te założenia nam się ugruntowały i każdy uzna złoto za wartościowe, bo 1000 lat z nami jest go ograniczona ilość, prawda? Chociaż tam wiadomo, w kosmosie jest go nieograniczona ilość praktycznie, ale te wszystkie mity, które się nabudowały wokół tego złota, stanowią jego wartości, nie? I podobnie Bitcoin, nie? Bitcoin ma jakiś taki mocny mit założycielski, właśnie o tym anonimowym twórcy Satoshi. Wiesz, że wszystkie 10 000 bitcoinów za 2 pizze, te wszystkie historie, one budują jego wartość, Legendę. nie? Budują legendę i ta legenda stanowi po tej legendzie my wyceniamy to aktywo, nie? Wbrew pozorom. No i tak samo Tesla, nie? Jedziemy w Tesli. No, Elon Musk mówi, że akcje Tesli są za dużo warte. Ostatnio wywiad, to co nie tydzień temu, jak na jakiejś konferencji wywiad z nim oglądałem, mówi, no ale ja mówiłem ludziom, że są za dużo warte te akcje, ale co ja na to mogę, że ludzie dalej kupują, nie? Tak, ale jest, nie? I faktycznie ja też rozmawiam ze znajomymi, wszyscy mówią, ty Teslą jedziesz, nie? Ja mówię, no fajne auto, nie? Dużo, naprawdę silnik, super, elektryczny, czy Tak. fajnie dla ekologii, ale powiedzmy sobie szczerze, nie? W sensie to jest ta legenda przede wszystkim. Ktoś słyszy Tesla, najnowocześniejsze auto. Jakbym Tak. myślę, że wyszedłby na ulicę i spytał, jakie jest najnowocześniejsze auto, 9 na 10 powie Tesla, nie? Mimo, Tak. że są auta, są producenci, a nawet ci duzi, nie? BMW, Audi potrafią naprawdę kosmiczne rzeczy do swoich samochodów powsadzać. Tak, oczywiście, no. No więc wiesz, legenda, mit założycielski i w ogóle pewne założenia, które czynimy wobec aktywów, one mają ogromne znaczenie. Byśmy powiedzieli, że to jest to story. No i teraz każdy twórca ma swoje story też, nie? I tokenizuje się dzisiaj, wiesz, projekty różnego rodzaju, protokoły, firmy, które przychodzą, rozmawiałeś z Przemkiem o tokenizacji konopi, prawda? No to czemu nie tokenizować marek też osobistych? Marki osobiste potrafią być warte więcej niektóre niż korporacje, nie? Całe. No, wiesz, Elon Musk. Elon Musk, no kurczę, Elon Musk jednym tweetem potrafi zwalić Bitcoina 20%, nie? No wiesz, to właśnie w wywiadzie go babka pytała, mówi, wiesz, ty potrafisz wahać ceną Bitcoina bardziej niż rząd chiński, nie? A on mówi, i ona pyta, czy to dobrze? A on mówi, jak rośnie, to chyba dobrze. Tak. Więc taki Elon Musk, jego token mógłby być wart więcej niż sam Bitcoin nawet, nie? Wiesz, kto Tak. wie, cholera jasna, nie? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że... Też tak myślę, Tak, że, tak. że to jest istnieje takie prawdopodobieństwo. No i
I w 2017 roku stworzyłem ten token, no i czyniłem z nim różne eksperymenty, później była kryptozima, no i takie tokeny to już w ogóle Od stały się 2018, od 2018, Tak, 18, styczeń, 19, no nie? Tak. No ale wróciła, że tak krypto wróciło do łask. No i te tokeny personalne nie umarły, wręcz mało tego, rozpoczął się pewien rozkwit z początkiem zeszłego roku. Wiesz, zaczęli się tokenizować jacyś gracze z NBA, NHL, w Stanach Zjednoczonych powstało kilka startupów, Gary Vee zresztą jest jednym z inwestorów, kilka z nich, Gary Vaynerchuk, którego pewnie kojarzycie. Ja i myślę, że tutaj dużo osób słuchających kojarzy. Tak. On też mocno próbuje. Też tak naprawdę w tym okienku zaczął rozkwit projektów NFT, które Tak też jest. bardzo mocno przyczyniły się do tego, że ludzie zaczęli się tym interesować, bo tak naprawdę było to Rahim to w wywiadzie ze mną wspominał, natomiast ja nagram jeszcze jeden odcinek solo, w którym Wam opowiem o NFT, bo jest to bardzo fajna rzecz. Pozwolił na tak naprawdę stworzenie rynku takiego kolekcjonerskiego, jeżeli chodzi o dzieła sztuki cyfrowe. Tak, cyfrowe, no JPEGi, nie? Kurczę, JPEGi warte miliony dolarów. MP3 ludzie zbierali winyle, teraz można zbierać MP3, ale o tym będzie więcej. Tak. Nie? No więc wiesz, przez te lata trochę brakowało, cały czas zadawaliśmy sobie pytanie, skąd taki token personalny mógłby brać wartość, nie? I Rahima podejście jest takie, że wypłaca dywidendę z udziałów w swoich firmach, prawda? Ale to jest trochę grząski grunt, ponieważ regulacje wokół takich aktywów są dość no, skomplikowane. Instrument finansowy, który musi tak, być... no i tutaj trzeba odpowiednią konstrukcję prawno-finansową zrobić, żeby móc taki token, że tak powiem, mieć, operować z nim. Ale to na co my wpadliśmy, to, że wiesz, influencerzy, ich największa wartość polega na tym, że oni potrafią gromadzić uwagę. I Tak. ta ich uwaga potrafi być warta setki tysięcy, miliony dolarów, no nie? To ta uwaga sprawia, że wiesz, ta afera teraz z Watachą, nie wiem czy kojarzysz Wardęgę i całą tą Watachę. że Jak wiesz, oni tam oceniają różnych influencerów. Tak, no wiesz, cała afera ta, nie wiem, z aktywnym węglem na wybielanie zębów i sprzedaż tych jakichś produktów dropshippingowych z AliExpressa 100 razy drożej niż w rzeczywistości kosztują, więc ale to pokazuje, że influencerzy dzisiaj dyktują warunki. To marki osobiste to jest zdecydowana, to jest ogromna moc na rynku. To wiesz, lody ekipy otworzyły wszystkim boomerom oczy, że jak można, czym jest w ogóle ekipa. Nagle się okazuje, że w ogóle pierwsze słyszą o ekipie. Po drugie, wiesz, jak to jest, że dzieciaki zbierają papierki po lodach, wiesz, i to doprowadza do jakichś zupełnie abstrakcyjnych sytuacji, ale to się bierze z marek osobistych, nie? I teraz tutaj mówisz, zbudowane zaufanie, które przykuwa uwagę, nie? Tak. Przez... I młodzież doskonale o tym wie, całe nowe pokolenie, które wolą słuchać, wiesz, Friza niż Ormosia czy Kaczyńskiego, nie? I no, od tego nie uciekniemy. I marki osobiste mają ogromną wartość, ale nie potrafimy tej wartości wyceniać. Bo ten, zwłaszcza instagramowy rynek influencerów jest pełen fejków, nie? Kupionych followersów, kupowanych lajków, wiesz, zdjęć przy telewizorze, które udają, że też leci samolotem, nie wiem czy oglądałeś Widziałem pralkę też widziałem z laptopem w środku, takie memy, tak. Więc były różne są takie sytuacje i na koniec dnia nie ma realnego sposobu wyceny marki osobistej. Potrafimy wyceniać nieruchomości, samochody, potrafimy wyceniać firmy, ale nie potrafimy wycenić marki osobistej, bo nie ma po prostu na nie rynku, nie? I to z czym my jako Sapiensa wychodzimy, to mówimy, masz markę osobistą, stwórz swój token, wprowadź go do obrotu i zobacz, ile jesteś wart. To jest pierwszy krok, nie? Który można zrobić bardzo łatwo. Druga rzecz jest taka, że przez to, że ty potrafisz jako marka osobista gromadzić uwagę, to my stworzyliśmy serwis społecznościowy, Sapiensy właśnie aplikację, która jest podobna w funkcjonowaniu do Instagrama trochę, czyli można wrzucać filmy, zdjęcia, ale nie ma u nas followersów, tylko są posiadacze tokenów. Czyli żebym zrozumiał, żeby kogoś obserwować, muszę posiadać jego token, tak? Tak jest.
Jak masz jego token, to jesteś jego followersem, Okej. no nie? I teraz ciekawa rzecz jest jeszcze kolejny inny mechanizm, czyli jeżeli ten influencer wrzuca zdjęcie, film, podcast, czy cokolwiek content jaki tworzy, w momencie kiedy go wrzuca w Sapiensy, określa ile ty musisz mieć tych tokenów, żeby ten content skonsumować, żeby zobaczyć to zdjęcie, zobaczyć film, nie? Każdy post może mieć inną kwotę, więc jeżeli chcesz na przykład zobaczyć mój najnowszy filmik, to musisz mieć 100 moich tokenów. Okej. Jeżeli Ale masz nie mniej, muszę to je musisz kupić. Ale muszę, żeby Nie, zobaczyć, jak nie musisz oglądam, wydać. co wydaje, czy wystarczy, że posiadam? Tak, wystarczy, że posiadasz, Okej, no okej, nie? okej. Czyli masz jakby stawkę w tym influencerze i ta stawka daje ci dostęp na jakimś konkretnym poziomie dostęp do jego treści, którą on buduje. I to wszystko wyszło, ta Sapiensy, platforma, to o czym mówisz, Tak, ta to wszystko już ekonomia influencerów. Wiem, że działa, bo założyłem sam konto, natomiast na podstawie twoich eksperymentów z tokenem personalnym Tak. i rozumiem, potem jakoś spotkać też Rahima Blacka, który Tak, też tak. miał swoją, nie wiem, czy to ty go zaraziłeś tą ideą, czy to była jego osobna idea, która się zderzyła z twoją ideą? Nie, jak to było? Rahim był na moim wykładzie na jednej z konferencji I Love Marketing w 2017 roku. No i od następnego dnia praktycznie stworzył token, bo stwierdził, że właśnie tego on zawsze chciał, wiesz, marzyło mu się sprzedawanie akcji w ludziach, wiesz, że to ludzie stanowią o wartości, od ludzi się wszystko zaczyna i on od razu poczuł ten temat, od razu stworzył swój token, no i bardzo mocno przyłożył dużo siły do tego pracy, do tego, żeby go skonstruować w sposób jak najbardziej atrakcyjny, nie? Dla inwestorów i posiadaczy. No wiesz, w przypadku token Rahima jest bardziej wehikułem inwestycyjnym, a w przypadku tokenów Sapiensy to są tokeny społecznościowe. To nie jest To tak, jaka że to jest różnica właśnie? I jak byś mógł to Właśnie- rozwinąć ten temat? Bo myślę, że to będzie kluczowe, tak żeby ludzie zrozumieli. Jasne, no na tokeny z Sapiensy nie należy patrzeć jako na instrument finansowy, Czyli ja czy nie wchodzę z tym wehikuł na giełdę, inwestycyjny. nie oddaję innym osobom. To jest efekt nie... uboczny, Ale nie? można? Bo można je sprzedać, ich wartość może się zmieniać, może wzrosnąć, może spaść, więc jest ten element spekulacyjny i on dodaje wszystkiemu pikanterii, Na żeby pewno. nie było, nie? Ale ten token nie jest po to, żebyś ty na nim zarobił. Ten token jest po to, żebyś ty miał dostęp do unikalnych treści tego twórcy. Przede wszystkim, nie? I to jest akurat o tyle jeszcze ciekawe, że wiesz, wszystkie procesory płatnicze, na przykład Stripe, jak zrozumiał nasz model działania, to jak najbardziej go zaakceptował, nie? Stripe nie obsługuje żadnych aplikacji, które sprzedają kryptowaluty, a obsługuje Sapiensy, bo rozumie, że to jest token, który daje dostęp do kontentu, do treści, do społeczności, nie? Okej. Więc jest to token, można powiedzieć, użytkowy, ale lepiej określa go określenie właśnie tokena społecznościowego, nie? Społecznościowy. No. No i token sam w sobie buduje mocne przywiązanie, tak jak z tym Bitcoinem opisuje, nie? Te społeczności bitcoinowe przez to, że posiadają wspólny token, one mają szybciej się organizują, łatwiej, mają wspólną taką płaszczyznę komunikacji, nie? Tak jak na przykład, wiesz, jesteś chrześcijaninem i pojedziesz do Korei Południowej i tam spotkasz chrześcijanina, to masz wspólną gdzieś tam, wspólny kontekst taki kulturowy. Tak, Pomimo tak. tego, że to jest inna kultura, to ta wiara was łączy, nie? Mechanizmy takie pozwalają ludziom, którzy się nie znają, obcym Tak. ludziom współdziałać. Wspólny kontekst, no Tak. nie? I token jest czymś takim, jest wspólnym pewnego rodzaju kontekstem. Takie porównanie do religii, tokenu, ciekawe. Ale religia to jest jedna z rzeczy, zbieranie znaczków, nie? No i ktoś, kto zbiera znaczki, Kolekcjonist. tak, kolekcjoner z drugim kolekcjonerem będzie godziny mógł przegadać, pomimo tego, że się nie znają, prawda? Wiesz, Fan Metaliki. z fan fanem- metaliki, tak, muzyka, religia, sztuka, no po prostu Tak, fan tych, Picassa. Tak. tych tematów jest wiele, które nas łączy, chociażby polityka, nie, wiesz, zwolennicy PiS-u zawsze się ze sobą dogadają, nie, więc tych tematów wspólnych jest wiele, no i tokeny są kolejnym takim etapem w tym wszystkim, nie? Zresztą do tego dochodzi też ten aspekt kolekcjonerski, nie? Nie wiem, czy ty, ale ja za dzieciaka z jakiegoś powodu zbierałem karteczki, nie? Karteczki, to jest ciekawy przykład, jak wspomnieć o tych lodach ekipy, że teraz dzieci Tak. nie lody, karteczki do innego, ale też karteczki inny miał być przykład dzieci. Ja też zbierałem, wymieniałem się z kolegami z różnych bajek Disneya, z innych bajek, Tak. gdzieś tam było multum karteczek, które miały służyć jako po prostu ciekawe, ładne, kolorowe karteczki, na których sobie dzieci coś tam notują, a dzieci zamiast tego nic, święte, nie Zrobiły z różnie nich walutę, w ogóle, tak. wiesz, przecież można było kupować coś za te karteczki od kolegów. Pokemony, tazosy, nie? W sensie Tak, tazosy, tak. tak. Zapery, tazosy. No takie, to były takie tokeny, nie? To To są
to- tokeny. Bo ten żeton się nazywał token zresztą, nie? Pamiętasz? Tak, Że tak. tymi tokenami się rzucało, one się tam obracały, nie? Można było wygrać, przegrać. No więc tokeny cyfrowe wchodzą, wiesz, w tej naszej ludzkiej naturze już były i my od dziecka to rozumiemy tą dynamikę, nie? No i wiesz, i odpaliliśmy aplikację, odpaliliśmy ją ze 3 miesiące temu, ale jako takie MVP, podstawowa funkcjonalność i taka funkcjonalność, którą ja jestem już zadowolony, no to ona funkcjonuje od miesiąca. I my żeśmy w miesiąc wrzesień weszli ze 150 użytkownikami. Wrzesień zamknęliśmy 3000 użytkowników. Sapiensy, 3000 Tak. użytkowników. I to jest pierwszy miesiąc Skąd ci ludzie się funkcjonowania. biorą? Człowieku, nie wiem, po prostu jest niesamowite, naprawdę. Wyobraź sobie, że mamy 2 razy więcej użytkowników z Francji niż z Polski, Ale robić a myśmy jakiś się nie aktywny reklamowali marketing w właśnie ogóle, żadnego marketingu, nie? W ogóle się okazuje, że zarejestrował się jakiś youtuber z Francji, zrobił sobie token, zaczął o tym gadać. Tysiące ludzi zaczęło się instalować z Francji, kupować jego token, on wrzuca treści u nas. Znaczy właśnie, bo wiesz co, bo to fajnie działa. Ja też założyłem teraz konto ostatnio dni. Widzę, że to jest właśnie proste, bo to myślę, że ludzie mają taką barierę, nie? Jeżeli mówimy o tokenach, o ekonomii tokenizacji, o blockchainie, duża bariera wejścia taka mentalna, Tak, nie? Że jest, tak. że ja muszę zakładać przykładowo, wchodząc w jakikolwiek blockchain, portfel, tak? Backup, nie? Backup, jakieś klucze mi każą gdzieś trzymać. Znaczy, dla mnie to nie jest problem, to są mocno techniczne, więc ja No. to wszystko jak najbardziej to jest okej. Ale mówię o takim szarym Kowalskim, nie? W No sensie, jest to takie... jakieś tam kup, jeszcze wszyscy ci mówią nie ufaj giełdom, kup jakiś portfel fizyczny, co ja mam kupić, gdzie ja to mam wpiąć, tyle gdzie ja rzeczy, mam które przejść trzeba klucze. rozumieć. nie? A tutaj mamy token, to co mnie właśnie w pierwszej kolejności w pewien sposób zdziwiło, pozytywnie, chociaż pewnie tacy ortodoksyjni blockchainowcy by tutaj wam to zarzucili, nie? Wchodzę, zakładam konto i ja nie mam backupu, czyli dla mnie był prosty próg wejścia. Tak. Nie muszę nic właśnie kupować, backupować, zapisywać. Zakładam hasło, podaję jest weryfikacja maila, Jakbyś weryfikacja telefonu. zainstalował Facebooka czy Instagrama, tak. nie? Ale z drugiej strony właśnie pytanie, co w takim razie z tym bezpieczeństwem, to na czym tak naprawdę blockchain stoi, bo tutaj myślę, że będzie trochę osób miało Tak, no zarzuty. oczywiście. Klucz wiesz, prywatny. Ja nie? też Klucz jestem, prywatny. wiesz, ja też wolę w DeFi'u, Tak. jeżeli jest protokół jakiś non-custodialny, nie? Że to ja jestem właścicielem kluczy. No ale tak jak sam zauważyłeś, ta aplikacja konsumencka, która by na starcie kazała ludziom, wiesz, robić backupy, mieć jeszcze, trzeba mieć kasę na fee na przykład, nie? Jak chcesz wysłać token, O właśnie, otrzymać, nie? Przecież- żeby gaz opłacić. żeby nie? gaz opłacić. A u nas twórcy, influencerzy, którzy robią token, oni mogą od razu robić To ja mam airdropa. anegdotkę, bo właśnie na blockchainie tam są takie bardzo duże numery, właśnie trzeba też pamiętać, jak ktoś chce przesłać sobie tokeny, czy tak jakbym ja chciał za jakiegoś influencera zainwestować, to musiałbym jakiś bardzo duży numer, jego adres, kod Tak. portfela poznać. Tu nie ma, to oczywiście jest wszystko bardzo prosto, wiem kogo obserwuję, mam jego nick i tyle wystarczy. A z anegdotek o gasie, ja ostatnio zastanawiam się, żeby nie zarejestrować swojej domeny właśnie w ENS-ie. No i zobaczyłem fajnie, koszt rejestracji domeny bardzo niski tam, ale opłata gazu chyba 20 razy większa niż koszt rejestracji, czyli opłata operacyjna Tak. za przeprocesowanie tego. Tak, tak. No Ethereum jest zdecydowanie ofiarą swojego sukcesu, nie? W tym względzie. Ale właśnie u was to tam w BBH siedzi tak z takich Więc u nas w BBH my tworzymy tokeny na sieci Polygon, czyli pobocznej sieci Ethereum, więc one są kompatybilne ze wszystkimi kontraktami na sieci Ethereum. A jeśli chodzi o to, kto trzyma tokeny i klucze prywatne, Właśnie. to naszym kastodiantem jest giełda Kanga Exchange. Okay. I tam korzystamy z ich wewnętrznego systemu rozliczeniowego, oni czuwają nad całą infrastrukturą blockchainową, wpłaty, wypłaty, rozliczenia, transakcji. Czyli rozumiem, i tak to jest dalej. tak jak w przypadku innych giełd, bo tak jak zakładamy, czy to na Binance, czy na jakiejkolwiek innej giełdzie, też nie dostajemy tych kluczy prywatnych, Tak tylko jest. trzyma je giełda. Czyli wy działacie w podobnym modelu, że to przy giełdzie, jaką jest Kanga, są trzymane Tak te jest. klucze. Czyli jeżeli bym byłbym takim, wiesz, frikiem, nie? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, frikiem nie mówię, bo to warto dbać, szczególnie jeżeli mówimy o pieniądzach. Bo to też to jest, rozróżnijmy pewnie, tak? Nie w sensie, jakby to była giełda, to najlepiej te pieniądze z tej giełdy jak najszybciej Tak, no wiesz, nie trzymamy pieniędzy na giełdzie, oczywiście, nie? I tak samo, jeżeli ktoś czuje, że, wiesz, tokeny społecznościowe to nie jest sposób na zarobienie milionów dolarów, nie? To zacznijmy od tego, to po pierwsze, więc ta ekspozycja na ryzyko jest troszkę niższa, nie? Bo to raz, dwa,
twórca jak zrobi sobie token, to może zostawić na platformie, wiesz, kilkaset tysięcy tokenów, a sobie wypłaci 20 milionów. Czyli właśnie o to mi nie? chodzi. Więc, Czy twórca może wypłacać te tokeny? oczywiście Czyli każdy może wypłacać, przez wpłacać. giełdę, przez Hangę? Nie, wszystko działa w aplikacji. Użytkownik nigdzie nie musi iść, no. Okej. No to dobrze, to jest, bo już myślałem, że to idzie w taką stronę, że niby jest to wartość, ale tej wartości nie ma, nie? Nie, Ale wiesz, prawda jest taka, że każdy z tych tokenów może wypłacić i sobie pójść do innej aplikacji. Jeżeli byłaby jakaś aplikacja, która jest kompatybilna z tym tokenem, No tak, to... no bo jest wszystko na jednym blockchainie, Tak na standardzie tokenów. I więc... to jest też piękne, widzisz, właśnie w tym świecie tych tokenów Bo blockchainu, to jest tak jak z NFT, kupujesz na jednym marketplace, ale możesz potem przyjść na inny, nie? Tak jest, zresztą w Sapiensy też będą tokeny NFT niedługo i wiesz, token, którym ktoś stworzył i sprzedaje na OpenSea, może kupić na OpenSea i wpłacić go do Sapiensy i sprzedawać na Sapiensy na przykład, nie? Więc to jest właśnie magia tego blockchaina, nie? Że to mamy kompatybilne jest wszystko. No i to też zobacz, w jakiej pozycji stawia użytkownika. To on jest właścicielem wartości, którą tworzy w tej sieci społecznościowej i on ją może wypłacić, przelać gdzieś indziej, że to jest zupełnie to jest niewyobrażalne na Instagramie, nie? Wiesz, Z Instagrama nie przeniosę tej wartości w taki prosty sposób, nie wiem, na TikToka. tak. No ile, wiesz, ludzie są... To jest w ogóle jeden z większych problemów influencerów, nie? Że mają, wiesz, 1 000 000 followersów na TikToku, a na Instagramie mają 1000. No, u mnie tak jest. Ja mam konto na TikToku, małe jak na TikToka, bo to 33 000, No. ale na Instagramie mam jeszcze mniejsze, bo to jest 1000, nie? Ale jest 33 razy Tak. więcej, nie? Dokładnie, no. I tu teraz masz, przeniesienie tej społeczności jest bardzo trudne, nie? A tu masz tokeny, które mogą być w różnych aplikacjach, a dalej są twoimi tokenami. Tak, tak. Okej. I mało tego, te tokeny możesz używać jednocześnie w wielu aplikacjach, nie? Więc jeżeli pewnego dnia, wiesz, jeżeli my utrzymamy ten wzrost, który mamy, nie? To do końca przyszłego miesiąca powinniśmy mieć około 100 000 użytkowników, nie? I faktycznie nam się dziennie, wczoraj nam się zapakowało prawie 1000 osób nowych, nie? To po prostu wzrost mamy, wiesz, taki klasyczny hockey stick, nie? Że jak na wykresie. Jesteśmy siecią społecznościową, która w pierwszym miesiącu funkcjonowania zarobiła już pieniądze w ogóle. Wyobraź sobie, nie? Bo kiedy tworzysz token, to od razu możesz go wystawić na sprzedaż, zrobić takiego crowd sale'a, małe swoje ICO i do 1000 euro sprzedawać te tokeny bez weryfikacji, nie? Według tych regulacji, które są. I wielu ludzi tworzy token, od razu rozdaje, na przykład rozdaje, wiesz, do 2000 ludzi, od razu ma 2000 ludzi w społeczności, może wrzucać posta, w ogóle instant community, nie? To my używamy takie pojęcie, że ty robisz airdropa i nagle masz 2000 followersów. Pokaż mi inną sieć społecznościową, gdzie to jest możliwe. Bo jeszcze ludzie są na takim hypie, nie? Że oni chwytają wszystko, co leci. Wiesz, no, my mamy problem z aplikacją, bo setki ludzi siedzi w aplikacji i ciągle odświeża, żeby tylko złapać kolejnego airdropa od jakiegoś influencera, no nie? I przez co bombardują nam serwery cały czas. Ale content, teraz takie pytanie. Tak jak mówisz międzynarodowo, czy tutaj Tak. zagraniczny, raczej angielski content się najlepiej sprzedaje? No tutaj to jest troszkę jednak decyzja influencera, w jakim języku nadaje, no ale jednak jako, że aplikacja jest globalna, no to w pierwszej kolejności priorytetyzowałbym content angielski. To tak jakby ktoś był zainteresowany. Tak. Ja mówię, też wchodzę, więc będę wiedział, będę musiał przetłumaczyć nasz wywiad, bo ja na przykład rozumiem, że teraz mogę zrobić coś takiego ciekawego, nie? W sensie biorę jakiś fragment naszego wywiadu, którego nie będzie przykładowo na YouTubie i mówię, on jest na Sapiens i jest dostępny tylko dla hodlerów. Na przykład. Genialny temat. To dokładnie to jest ta mechanika. Świetnie to rozumiesz. I teraz wiesz, mało tego, pod tym filmem najprawdopodobniej będzie link do twojego specjalnego airdropa tylko dla ludzi, którzy oglądają ten film. Oni klikną w link i dostaną twój token. Hej, czy jeszcze takie mamy Wiesz. tutaj sprzężenie zwrotne, nie? Nie dość, że Tak. musisz mieć coś, to jeszcze za to dostajesz. Czy napędzasz się. Bo ty możesz zrobić tak, że każdemu, kto ogląda ten film, dasz jednego tokena, nie? Każdy, kto kliknie w link, ale żeby obejrzeć film, trzeba mieć 5. Hej. Więc skąd wziąć te 5? No, będą musieli kupić, albo poczekać na inne airdropy, albo wymienić tokeny innego influencera na twoje, na giełdzie, nie? Więc wiesz, to tworzy się cała ekonomia uwagi, tak naprawdę. Uwagi. Fajnie określone. Jeszcze nie mamy, wiesz, wewnątrz aplikacji nie mamy rynku. Jesteśmy bombardowani mailami na saporcie. Kiedy rynek? Kiedy będę mógł handlować tymi tokenami, nie? Wszyscy chcą kupować, sprzedawać te tokeny. W ogóle
fascynujące, wiesz, cały zespół jest podjarany, po prostu wiesz, jak rano wchodzimy, a tam patrzymy, że znowu kilkaset osób więcej, kurczę, nie nad... Te banery, gdzie tam się wyświetla cały Mamy tak, wiesz, taki dashboard ze statystyką, Tak. wiesz, widzimy ile osób jest na żywo. Cały czas, wiesz, optymalizacja tych serwerów, bo po prostu no, zachowania użytkowników są nieprzewidywalne. Co z tego, że przetestujesz aplikację, jak się nagle okazuje, że 100 osób stwierdza, że to jest całkiem normalne zachowanie, żeby ciągle odświeżać feed, nie? No, wiesz, okej, nie jesteśmy jeszcze Instagramem, nie? No Żeby tak. nie stać nas na posiadanie swojej farmy serwerów, musimy, wiesz, optymalizować. Instagram tak na dniach, to też ma problemy z dostępnością. Tak, tak. I Facebook, Instagram. Każdemu także się nawet zdarza. Największym się zdarza problem. Dokładnie, no więc to jest fascynująca przygoda. No nie spodziewaliśmy się takiego wzrostu, niewątpliwie. I wiesz, i każdy użytkownik jeszcze stokenizowany, każdy napędza następnych, bo on, wiesz, rozdaje tokeny, publikuje na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, wrzuca informacje, że ma token, że rozdaje, żeby wchodzić i się, ta lawina się rozpędza. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać w ogóle tą wiesz, lawinę, no. A w ogóle takim jednym z moich marzeń, bo to jest, wiesz, mamy takie fascynujące plany co do samego tokena platformy, nie? Który się nazywa SPCY. Zresztą może tutaj taka kryptoreklama, bo niedługo będzie wystawiony na sprzedaż, będzie można kupić tych tokenów. To jest taki, po pierwsze to jest taki token Joker, że ty, żeby móc obejrzeć twój filmik, potrzebuję 5 twoich tokenów, ale jak mam token Sapiensy, 5 tych tokenów Sapiensy, to też spełniam ten wymóg, nie? Czyli twój token jest takim biletem na film do kina, a token Sapiensy jest takim biletem na każdy film do kina, no nie? No i podejrzewamy, że token Sapiensy no, będzie dużo droższy niż każdy inny token po prostu na platformie, więc bardziej się będzie opłacało kupić 5 twoich tokenów niż 5 tokenów Sapiensy, ale to już, wiesz, to jeszcze nigdy tak nikt nie robił tej tokenomii, więc zobaczymy, to będzie duży to eksperyment. znowu eksperyment, nie? W Tak. sensie właśnie... To wszystko jest eksperymentem na razie, co robimy. I ciekawa rzecz jest taka, że mamy tak zaprojektowany model, że każdy influencer, który się u nas stokenizuje, praktycznie od razu będzie miał płynny rynek, co oznacza, że będzie można kupić i sprzedać jego tokeny. Będzie można łatwo wymieniać tokeny na inne tokeny influencerów. Mało tego, będziemy emitować wirtualne karty płatnicze Wizy czy Mastercarda i ty będziesz sobie mógł w iPhone'ie podpiąć tą kartę, pójść do Lidla i zapłacić za zakupy swoim tokenem. O, to już jest grube, nie? Ale tutaj myślę, że trochę będziecie, nie wiem, znaczy pamiętaj, Mindfuck zupełny. Pytanie jak tam jeszcze kwestie prawne, które wchodzą. Ja wiem, że podpinają, są Lidl, można płacić, Lidl ma swoją aplikację, Żabka ma swoją aplikację, wprowadzam Tak. paymenty. Natomiast no tam też akurat ja mam okazję pracować z ludźmi, którzy gdzieś pracowali przy takich projektach i wiem, że to też nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście, no ale tu kibicuję, wiesz, nie? tu mówimy o wirtualnej karcie, nie? Płatniczej, wiesz, takiej Wizy czy Mastercard, więc jeżeli spełnimy wymogi Mastercarda czy Wizy, no to oni będą w stanie nam emitować po prostu na kliknięcie takie wirtualne karty, nie? Dla każdego zweryfikowanego użytkownika. Także tu potencjał jest, no wiesz, to jest moje marzenie i to jest taka rzecz, która może sprawić, że zmienią się zupełnie zasady gry. Czyli powiedz mi, bo to jest też pytanie, które przejawia się przez każdy, będzie mój odcinek. Świat za 10 lat jak będzie wyglądał? Płatności personalnymi tokenami. Wiesz, ja sobie jestem w stanie wyobrazić świat, w którym ty wrzucasz post do Sapiensy, czy do sieci społecznościowej, tokenowej i ten post dostaje 100 lajków, a ty za te 100 lajków możesz iść zrobić zakupy w Lidlu, nie? To, rozumiesz? Okej, jest to bardzo odważne, ale ja lubię takie wizje, nie? Instagram zarabia miliardy dolarów na tych naszych lajkach i klikach i scrollach i wiesz, i share'ach, nie? My nie dostajemy za to nic, a to my budujemy tą wartość jako użytkownicy tych platform. A jeżeli podłączysz pod to token, to nagle się okazuje, że każda twoja aktywność w mediach społecznościowych będzie przekładać się na wzrost wartości twojego tokena. A wzrost wartości oznacza wzrost mocy nabywczej twojej waluty. W konsekwencji, wiesz,
będziesz miał swój token, jak będziesz super influencerem, to pójdziesz za swój token Tesla sobie kupić, nie? Wizja bardzo przyjemna. A ta Tesla napędzać dalej ruch i znowu wchodzimy w tą pętlę taką Tak. zwrotną i jeżeli się mądrze się zainwestuje, to co właśnie się dostało od swoich followersów, znaczy Tak. hodlerów w tym wypadku, to można to ładnie napędzać. Super, my powoli dojeżdżamy, więc mieliśmy pół godzinki dzisiaj takich bardzo szybkich wywiad, ale intensywnych, bo dużo intensywnie. Ja się cieszę, że udało nam się złapać i pogadać na chwilę, bo Sapiens wygląda ciekawe. Ja sam będę testował w najbliższych dniach, więc Jasne, zobaczymy zapraszam. jak to ten. Natomiast jakbyś ty miał powiedzieć coś osobom, które zainteresowało, tutaj zarówno czy to twórcy, czy po prostu odbiorcy tych treści, dlaczego warto się zainteresować projektem Sapiens i to ogólnie o tym już rozmawialiśmy, ale co ty byś na sam początek polecił dla takiej osoby, która już ma pierwszy taki hak zarzucony i chce więcej? Jasne, no to jeżeli ktoś chce być zwykłym użytkownikiem, nie chce tworzyć swojej waluty, to może ściągnąć aplikację i zbierać tokeny ludzi, którzy się tokenizują i stawać się ich followersem, w konsekwencji też dostawać wynagrodzenie w tokenach, które w przyszłości będzie można wymienić, wiesz, na Bitcoin, na Ethera, czy w ogóle będzie można liczyć na wzrost wartości tych influencerów, no nie? Więc samo to, cały ten aspekt kolekcjonerski, społecznościowy, no jest to zupełnie nowe medium społecznościowe, w moim przekonaniu bardziej sprawiedliwe niż Facebook, Instagram. Poza tym Facebook, Instagram już umiera generalnie, więc czas na coś nowego, nie? Jest jeszcze TikTok teraz, nie? No, TikTok, no to jest niesamowita platforma na pewno. I to, co myślę, że warto zrobić, to każdy może zrobić sobie swój token. To nic nie kosztuje. My za darmo te tokeny dla każdego tworzymy. I ten token może on budować swoją społeczność, nie? Mieć swoich followersów, swoje treści wrzucać i może budować wartość swojej marki osobistej, wartość, która jest płynna, którą da się wydać, wiesz, za którą można coś kupić, nie? To jest Super. fascynujące. No. Fajnie, wielkie dzięki. Dzięki wielkie Mam za nadzieję, zaproszenie. że platforma Wam się będzie naprawdę rozwijać. Też mam nadzieję, że coś dla siebie tam znajdę fajnego, więc będę testował i będę dawał znać, jak mi się podoba. Myślę, Wam że też raz, dwa dzięki będziesz miał wielkie. więcej followersów niż na Instagramie. No, to niezwyczaj jeszcze. Super, dzięki wielkie. Cześć. Do usłyszenia.